Dzień dobry, cześć, witam Was moi mili widzowie w kolejnej relacji z serii Kierunek Zachód. Ale tym razem, żeby nie było nudno, będzie to odcinek nieco odmienny, albowiem dzisiaj wybierzemy się wspólnie na poszukiwanie za zachodnią miedzą kiepskich nawierzchni, szlaków hipotetycznych, ale też zapomnianych ruin, zaskakujących krajobrazów, czy też punktów widokowych pochowanych totalnie z dala. Właśnie, z dala. To wszystko znajdziemy z dala od utartych szlaków. Wbrew pozorom nie jest to ekspozycja typu Skansen NRD pod tytułem jakie to kiedyś drogi bywały, ale nazwany wytyczony szlak rowerowy Brommerberger Rundweg. I tu chciałbym jedną rzecz stanowczo podkreślić, żeby od początku było wiadomo, co robimy tutaj. Ta eskapada nie ma na celu pokazania: o, patrzcie, niby kraj takiej świetnej infrastruktury rowerowej, a jak to tutaj wygląda. Nie o to chodzi. Świadomie pakuje się w totalnie zagadkowe rejony, żeby pokazać trochę nowych klimatów, prawdziwego zagubienia się, w pozytywnym oczywiście sensie, poza utartymi szlakami. To, że poza utartym szlakiem oznacza w tym konkretnym przypadku także szlak rowerowy, wytyczony, to już jest tylko intrygującym paradoksem, ciekawostką. A może nawet przestrogą, że w każdym kraju, w każdym regionie trzeba jednak trochę uważać, w co się pakujemy i nie jeździć czysto tylko na nawigację, bo mi tak apka pokazała, podpowiedziała, niedobra apka i tak dalej. W każdym bądź razie tej drogi nie pokazała mi żadna nawigacja, a z pomocą narzędzi rozmaitych nawet podejrzałem troszeczkę, że tak to właśnie będzie wyglądało i tak to właśnie ma wyglądać. Jesteśmy 6 km na północny zachód od Pasewalku i będziemy się zanurzać w coraz to bardziej pagórkowate rejony spiętrzonych moren Brommerberge. Na razie po minięciu Dargic nic jeszcze nie wskazuje na to, że dzisiaj jest do zaliczenia 1000 metrów sumy podjazdów. No dobra, 1000 metrów nie będzie w samej tej relacji, ale za to tutaj na około 50 km zrobi się pewnie z 700-800 metrów. W każdym bądź razie droga się już nieco poprawiła, nie jest idealnie, ale jest zdecydowanie lepiej, ale to co jest najlepsze to pogoda. Na meteo było widać, że jakaś ściana deszczu będzie dzisiaj szła od zachodu, a tę ścianę poprzedzać będzie oczywiście ściana chmur. I jak na razie żadnej takiej ściany czegokolwiek na horyzoncie nie widać. Jest zdecydowanie bardziej słonecznie niż miało być. Co prawda od rana też było zimniej i kierunki wiatru nijak się mają do prognoz, ale przy tak wspaniałych warunkach wycieczkowo-filmowych, no to kto by się przynajmniej na razie tym przejmował. I w takim właśnie to wyśmienitym humorze minąłem Sandkrug. Co prawda przybyło trochę i chmurek, i górek, ale jak na razie ani jedne, ani drugie nie wydawały się jakoś szczególnie wpływać na jazdę. No może trochę górki zaczynają wpływać. No niby takie małe, ale tak cały czas tutaj jest góra, dół, troszkę góra, troszkę dół. Za Gross-Spiegelberg wpadamy na chwilę na płyty, ale za to jest mniej podjazdów. No i tych płyt nie jest aż tak dużo. W sensie jest to relatywnie krótki odcinek. Jak na coś, na obraz i podobieństwo polskich szlaków hipotetycznych, to Brommerberger Rundweg przynajmniej na tym odcinku za Pasewalkiem dość dobrze się upodabnia na przykład takiej zielonej Odry. Nawierzchnie bywają zaskakujące, oznakowanie
Oznakowanie jakościowo lepsze te tabliczki są, ale no też występują one dość, tak bym powiedział, zdawkowo. Co oczywiście nie psuje samej zabawy, a nawet trochę dodaje takiego oczywiście klimatu końca świata. Przez 12 km tutaj naliczyłem 3 przejeżdżające samochody, a jest sobota, więc no nie są to niedzielne pustki, gdzie w miasteczkach pogranicza już naprawdę wiatr totalnie hula po ulicach. Ale za to tutaj wiatr zaczyna tak hulać, ale pogodowo na dobre. Chyba jednak te chmurki prędzej czy później będą chciały nadejść. No i ta rozmaitość form krajobrazu oraz nawierzchni w końcu doprowadza nas do takiej trochę bardziej głównej drogi ze Strasburga w kierunku na Jacnik. Drogi, która przecina ten grzbiecik Brommerberge w miejscu, który można nazwać tak trochę pewnego rodzaju przełęczą. I za tą umowną przełęczą zjeżdżamy z tej drogi takiej bardziej głównej na taką z kolei bardziej lokalną i kierujemy się na Neuensund, gdzie znowu zjedziemy poza utarte ścieżki. Znowu mamy tutaj jeszcze większy miks nawierzchni, ale za to cudowne pustki. No ogólnie nigdzie tutaj nie można narzekać na jakieś szczególne tłumy, ale tutaj te pustki to jeszcze takie bardziej, jeszcze większe, puste są. Nie miałem do tej pory pojęcia o istnieniu czegoś takiego jak morena spiętrzona. Coś tam pamiętam ze szkoły o morenie czołowej, chyba morenie dennej i to by było, jeżeli chodzi o moreny, na tyle. Teraz już zapamiętam tę spiętrzoną. Raz, że trzeba się trochę napedałować, a dwa, że rzeźba terenu w tych, nazwijmy umownie, szczytowych partiach też potrafi być urozmaicona. Rzut oka na mapę jakoś tak wprawił w mnie przekonanie, że ciut zjadę z drogi, będzie jakiś kawałek ścieżki i już będę na miejscu przy punkcie widokowym. A to się okazuje, że tutaj nie ma aż tak łatwo. Jest troszkę pod górę, potem jest trochę w dół, a potem jeszcze w dodatku są schody. No ale warto zrobić sobie tę krótką wycieczkę w bok, albowiem wzgórze Fuchsberg, pomimo swojej niepozornej wysokości bezwzględnej, czyli około 122 metrów nad poziomem morza, dzięki budowie, czyli tej morenie spiętrzonej oraz niewielkiej wieży widokowej, oferuje rozległy widok m.in. na jezioro Gallenbeck, nad które też postaramy się dotrzeć. Podobno w pogodne dni, czy też raczej przy dobrej widoczności, a więc pewnie raczej przy mrozie, widać stąd i Kerminde, Anklam, a nawet Wolgast. No dobra, to jedźmy w stronę Gallenbeck. Jest tam jeszcze jeden zakamarek, który mnie bardzo, bardzo zaintrygował. Zjazd z, nazwijmy to, masywu Fuchsberg byłby wręcz górski. To znaczy, jest taki podgórski, ale nasze zjazdowe zapędy są wyhamowywane, domyślam się, że intencjonalnie, wstawkami z bruku, takimi po 100-200 metrów. Domyślam się, że jest to forma uspokojenia ruchu i pewnego rodzaju ekspozycja dawnej drogi, albowiem jest ona tutaj bardzo wąska, a do tego pewnie dość zabytkowa, wiekowa, więc częściowo i zachowuje charakter i też powstrzymuje przed rozwijaniem nadmiernych prędkości. Przed Geiren możemy już rozwinąć prędkość. Ostatnia część zjazdu jest na długiej prostej, a w samym Geiren warto troszkę się porozglądać, gdyż to bardzo malownicza miejscowość. Znajduje się tu m.in.
kościół zbudowany częściowo z kamieni polnych, z bryłą i wieżą z XVIII wieku i z podobno zachowanym ołtarzem z 1776 roku. Podobno, bo jak zawsze, niestety, czas już zaczyna dawać o sobie. A musimy jeszcze dotrzeć do Gallenbeck. No do Gallenbeck można dotrzeć ogólnie drogami lokalnymi, ale też od G1 można dotrzeć szlakiem przez pola. I o ile pierwsza część szlaku przed miejscowością Rockcrook nie wzbudziła we mnie zaufania, to przed samym Rockcrook postanawiam zaryzykować i skręcić, zjechać z drogi. A nuż tutaj jest jakiś kawałek asfaltowej DDR-ki pociągnięty? No, otóż nie. I teraz wiem, dlaczego miałem wątpliwości przy tej pierwszej części. No jest to klasyczny szlak hipotetyczny w stylu polskiej Zielonej Odry tutaj. No fajny oczywiście eksploracyjnie, ale jaki jest, każdy widzi. Jak już człowiek zaczyna się spieszyć, to tak średnio to jest użyteczne, bym powiedział. Jest i Gallenbeck. Sama wieś jest niewielka, ale nie ciśniemy tutaj tyle kilometrów po to, żeby podziwiać rozległe włości. Za centralnym punktem wsi, za kościołem, zjeżdżamy w stronę jeziora i trochę takim starym brukiem, fragmentem, a trochę już przez wykroty, docieramy do pozostałości dawnego zamku w Gallenbeck. Pozostałość mierzy obecnie już tylko 9 metrów wysokości i ma średnicę około 9 metrów, ale i tak malowniczo, chyba tak można powiedzieć, że siedzi od osiadania w grząskim terenie okalającym jezioro. Sam zamek Gallenbeck był kiedyś jednym z najważniejszych kompleksów zamkowych Mecklenburgii w średniowieczu. Pierwotnie zbudowany w 1236 roku spłonął, a potem został odbudowany i rozbudowany po 1390. Po tym, jak rodzina Rybę, właściciele zamku, wdali się w spór z o wiele potężniejszymi ludźmi, siły Stralsundu zdobyły i zniszczyły fortyfikację zamku w 1453 roku. Wieża z biegiem lat zapadła się z powodu bagnistego podłoża. I dlatego też jest nazywana krzywą wieżą Gallenbeck. Jest tu też gdzieś tak zwana tańcząca lipa. Charakterystyczne rozłożyste drzewo z podestem, takim tarasem wokół korony, ale szczerze mówiąc już nie zdążyłem jej zeksplorować. Chciałem jeszcze bowiem rzucić okiem na brzeg jeziora Gallenbeck, gdzie według map znajduje się jeszcze jedna wieża widokowa. Rzeczywiście wokół jeziora jest dość bagniście. Jest i wieża z nieco ograniczonym widokiem, ale dobra, okej. Tutaj złapię trochę oddechu, bo wyszło 79 km od centrum Szczecina, no to myślę, że wystarczy już tego przecierania nieutartych szlaków. Trzeba jeszcze wrócić. Całkiem fajne połączenie treningu długodystansowego z eksploracją z tego dzisiaj wyszło. Dzięki za te wspólne 30 parę kilometrów, to jest pewnie ten bardziej strawny odcinek, czyli jakieś około 70 km tam i z powrotem z Pasewalku. Jeżeli jesteście ciekawi szczegółów na mapie, to jak zawsze zapraszam oczywiście na Komoot, a link podrzucam w opisie do filmu. A jeżeli jesteście ciekawi, co będzie w następnych relacjach z kierunku zachód, a pewnie jesteście, bo ten film obejrzeliście do końca, to jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to teraz jest idealna chwila, żeby nacisnąć subskrybuj. Jeżeli ta dzisiejsza relacja Wam się spodobała, to zostawcie proszę bardzo łapkę w górę. A ja jeszcze raz dziękuję za wspólnie spędzony czas dzisiaj i żegnam się już. Ale oczywiście tymczasowo, bo do następnego razu. Do zobaczenia. Cześć.